Dzień dobry. W dzisiejszym materiale chciałbym zaprezentować podejście do tematu określenia parametrów sprzęgacza, który docelowo ma służyć do pomiarów mocy w zakresie fal krótkich. Sprzęgacz został kupiony na aukcji internetowej, pochodzi najprawdopodobniej z rozbiórki jakiegoś urządzenia medycznego, zapewne diatermy bądź części pochodzącej z urządzenia do rezonansu magnetycznego. Budowa sprzęgacza, jak widać, jest typowa. Usunięte zostały zbędne elementy elektroniki, dodane dwa złącza typu N, do których przylutowane są wyprowadzenia z elementów sprzęgających. Jak widać, elementy te wykonane są identycznie. Sama budowa sprzęgacza jest bardzo dobra, profesjonalna i pomiary z dwóch elementów sprzęgacza są niemalże takie same. Parametru podzespołu, jakim jest sprzęgacz pomiarowy, i mam tu na myśli przede wszystkim wartości sprzężenia dla różnych częstotliwości, najłatwiej wykonać analizatorem wektorowym VNA. Ale nie posiadając VNA, postanowiłem wykonać pomiary z wykorzystaniem generatora sygnałowego oraz analizatora Agilent E4406A, mającego funkcję pomiaru mocy średniej. Z jednej strony sprzęgacz jest zamknięty rezystorem 50-ohmowym, z drugiej strony doprowadzę sygnał z generatora sygnałowego, natomiast jak widać, jedno z wyjść pomiarowych jest przygotowane do podłączenia do analizatora, natomiast drugie wyjście pozostaje niewykorzystane. To, czy ono będzie obciążone rezystorem zamykającym 50-ohmowym, czy nie, nie ma w tym przypadku żadnego wpływu na pomiary. Wstępna ocena poziomu sprzężenia na badanym elemencie waha się w granicach 36 dB, minus 36 dB. Oznacza to, że sygnały na wyjściu sprzęgacza będą 4000 razy słabsze od mocy sygnału biegnącego przez sprzęgacz, sygnału, który będziemy mierzyć. Aby dokonać pomiarów tego sprzęgacza, jako źródło sygnału wykorzystuję stary generator sygnałowy Marconi, który pomimo swoich lat charakteryzuje się bardzo dobrą stabilnością sygnału wyjściowego, jak również jego bezwzględną wartością. Przy pomiarach poziomu 0 dBm, czyli 1 mW, miernikiem mocy firmy Hewlett-Packard, wartości mocy są bardzo stabilne w szerokim zakresie częstotliwości. Pomiaru sygnałów, zarówno referencyjnego, jak i wartości sprzężenia, dokonuje analizatorem firmy Agilent E4406A, który posiada funkcję pomiaru mocy średniej. Jak widać, analizator jest w tej chwili ustawiony na częstotliwość 1,9 MHz. Na tej samej częstotliwości pracuje generator, podając na wejście analizatora sygnał w okolicach 1 mW, czyli 0 dBm. Drobne korekty mające na celu ustawienie poziomu referencyjnego jak najbliższego poziomowi 0 dBm są wymagane w zależności od tego, na którym paśmie robię pomiar. Dla tego sprzęgacza, który będzie pracował w zakresie fal krótkich, najlepiej zrobić punkty pomiarowe dla wszystkich częstotliwości, na których on będzie pracował. W tym przypadku jest to 6 pasm, począwszy od 1,9 MHz, 3,7, 7,1 MHz, 14,2, 21,2 oraz 28,4. 6 podstawowych pasm na falach krótkich.
Jak widać, w tej chwili udało się ustawić poziom referencyjny na poziomie -0,01 dBm. Za chwilę podłączę sprzęgacz i dokonamy pomiaru sprzężenia na częstotliwości 1,9 MHz. Sprzęgacz jest już podłączony. Pozostaje jedynie zresetować pomiar i odczytać wynik. Po kilku pomiarach uśredniających poziom sprzężenia jest na poziomie -35,7 dB. Warto pamiętać o korekcie związanej z wartością sygnału referencyjnego, czyli -0,01 dB, czyli w tym przypadku wartość sprzężenia będzie na poziomie -35,69 dB. Ze względu na to, że pomiary te wykonywałem już kilkukrotnie, za każdym razem otrzymuję taki sam wynik. Można więc przyjąć, że jest to wartość dosyć bliska prawdzie i dla przykładu, dla innych częstotliwości uzyskane wyniki są następujące. Dla częstotliwości 3,7 MHz sprzężenie jest na poziomie -35,52 dB. Podobnie jest dla 7,1 MHz. Dla 14,2 mamy -35,67. Pasmo wyżej 21,2 -35,94 dB. Natomiast w paśmie 10 metrów wartość sprzężenia wynosi -36,36 dB. Wartości te z pozoru nie różnią się mocno między sobą. Niemniej jednak zmiany na pierwszym miejscu po przecinku, czyli 0,1 części decybela, potrafią, zwłaszcza przy większych mocach, dawać bardzo duży błąd pomiaru. Natomiast jak widać tutaj poziom sprzężenia jest mierzony do 4 cyfr znaczących. Bardziej dokładne pomiary tego sprzężenia nie mają większego praktycznego sensu. Wartości tego sprzężenia wprowadzam następnie jako offset, przesunięcie do miernika mocy Hewlett Packard 437B, wykorzystując sondę pomiarową pracującą w zakresie od 100 kHz do 4 GHz z maksymalną mocą wejściową 3 W. Oto sonda firmy Hewlett Packard przyłączona do sprzęgacza. Sonda o dolnym zakresie pomiarowym 30 mikrowatów, górnym 3 W, posiadająca na wejściu tłumik. Jest to sonda o stosunkowo dużym błędzie pomiarowym ze względu na zastosowany tłumik i różne wartości tłumienia dla różnych częstotliwości. Niemniej jednak można z pewnym przybliżeniem przyjąć, że w tak wąskim zakresie częstotliwości jak 1,9 MHz do 28,4 MHz to tłumienie jest w miarę stałe i można przyjąć, że błąd będzie nie większy niż 2 do 3%. Należy podkreślić, że wszelkiego rodzaju pomiary, zwłaszcza gdy zaczynamy je wykonywać z większym stopniem dokładności i precyzji, są ważne przy określonych warunkach tych pomiarów. Czyli na te pomiary zaczynają mieć wpływ praktycznie wszystkie rzeczy, które biorą udział w tym całym torze pomiarowym, łącznie z obciążeniem, które zamykało sprzęgacz. Gdyby to obciążenie zastąpić sondą pomiarową, wartości sprzężenia już zaczynają się różnić.
Gdyby zamiast z kolei sondy pomiarowej użyć innego obciążenia, też uzyskalibyśmy trochę inne pomiary. W tej chwili wartość offsetu ustawiona jest tak jak dla częstotliwości 1,9 MHz na poziomie 35,68 dB. Nadajnik transceiver ustawiony jest na moc 100 W i mamy odczyt na poziomie 96, prawie 97 W, no co jest wartością prawdopodobną i najprawdopodobniej prawdziwą. Zmniejszę moc do minimalnej, jaką nadajnik jest w stanie wyemitować, i jest to moc moim zdaniem również prawidłowa. Dokonywałem pomiarów bezpośrednich z wykorzystaniem tej mojej 3-watowej sondy. Pomiar trwał bardzo krótko, tak żeby nie uszkodzić tłumika, i osiągałem podobny wynik. Biorąc pod uwagę wartość sprzężenia sprzęgacza, który wykorzystuję do pomiarów, czyli jest to w zaokrągleniu 36 dB, czyli wartość 4000 razy mniejsza od mocy, która przez sprzęgacz przepływa, łatwo policzyć, że przy mocy 4 kW na wyjściu pomiarowym uzyskamy 1 W mocy. Przy 1 kW no będzie to około 250 mW i tak dalej, i tak dalej. Przy mocy mierzonej na poziomie 4 W uzyskujemy 1 mW na wyjściu sprzęgacza. W tej chwili ustawiony offset odpowiada pasmu 10 metrów, częstotliwość nadajnika 28,4 MHz, moc nadajnika w okolicach 100 W. Zmniejszając moc do minimalnej uzyskujemy w granicach 5 W, więc można przyjąć, że zmierzone wartości na poszczególnych pasmach są prawidłowe i że tak zmierzony sprzęgacz na pewno będzie bardzo przydatny przy wszelkiego rodzaju pracach związanych ze wzmacniaczami. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.